Cześć, witajcie na kanale Margaret Lehman po bardzo długiej przerwie. Właściwie miałam skończyć działalność YouTube'ową, ale pomyślałam sobie, że zajmuję się całkiem innymi rzeczami teraz i być może kogoś zaciekawi to, co teraz robię. Większą część czasu spędzam na dzierganiu. Dzierganie to jest w ogóle moje życie i zaczęłam dziergać prawie 50 lat temu i wróciłam. Także można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. I tak, zrobiłam kilka rzeczy w tak zwanym międzyczasie, kiedy mnie nie było. W social mediach byłam obecna, ale nie tak intensywnie jak do tej pory. Jedną z takich rzeczy, którą zrobiłam, jest ta sukienka. Mogliście ją zobaczyć na Instagramie i na YouTube, na Facebooku. Tę sukienkę robiłam z gazetki, tak wygląda, oryginał. Ale ja wiedziałam, że nie będę robiła według tego wzoru, ponieważ ja jestem, wzór, jeżeli chodzi o ażur, zrobiłam z gazety. Natomiast ja jestem dużo niższa niż standardowe modelki i tę sukienkę musiałam przerobić do swoich gabarytów. Zajęło mi to trochę czasu, ale jestem bardzo szczęśliwa, że ukończyłam ten projekt i to jest pierwsza moja sukienka na drutach w życiu. Także jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Posłużyłam się gazetą pod tytułem Sandra z 20 roku, to jest 4. numer. I rzeczywiście nie wiedziałam, czy dam sobie radę z opisem, bo ja nigdy nie korzystałam z opisów, zawsze robiłam z głowy dzianiny dla siebie. Ale w tym roku postanowiłam sobie, że to będzie mój taki cel, żeby nauczyć się robić dzianinę z opisu, ponieważ wiadomo, że to jest jakiś tam schemat, ale trzeba go poznać. I nie wiedziałam, czy ta sukienka mi wyjdzie, czy nie wyjdzie, więc nie chciałam inwestować w bardzo drogie włóczki i w Polimexie kupiłam Spago Yarn Cottonelle. To jest taka włóczka, skład to jest 85% bawełna i 15% poliester. To jest turecka włóczka. Obawiałam się, jak będę przerabiać ją i czy ona będzie twarda, czy miękka. No nie wydawała mi się za bardzo miękka, tak jak sobie tutaj macałam. I w ogóle trudno się przerabiało tą włóczkę, ponieważ ona jest złożona ja Wam może tutaj pokażę, może mi się uda. Ona jest złożona z 15 takich cieniutkich niteczek, troszeczkę grubszych jak nitki do szycia w maszynie. Spójrzcie, to jest taka malutka niteczka. O, nie wiem, czy to w ogóle będzie widać, ale to naprawdę cienizna i bardzo często, chociaż używałam do tego drutów z tępym czubkiem, bardzo często okazywało się, że wbijałam się po prostu w środek tej skręconej włóczki. I chociaż ona jest dosyć dobrze skręcona, nie jest taka płaska, wiecie, jak nieraz można zaobserwować te bawełniane włóczki, to rzeczywiście są tak słabo skręcone. Ale do rzeczy. Tę sukienkę przerabiałam na kwadratowych drutach firmy Knit Pro, Joy of Knitting, z takiego zestawu. I to są w ogóle druty bardzo ciekawe, ponieważ one mają przekrój zupełnie kwadratowy. Spójrzcie, ja to robiłam na czwórkach, tak, to są czwórki, takie czwóreczki. Mają oczywiście obrotową żyłkę tutaj, druty są wymienne i są różne. Ja Wam pokażę tutaj tak może w ten sposób, żeby tego wszystkiego nie otwierać, może mi się uda. O, różne grubości, różne kolory. Fajnie się robiło na tych drutach, aczkolwiek praca na nich była dosyć ciężka, tak jak powiedziałam. Czubki tych drutów faktycznie są tępe. Rzeczywiście na tyle tępe, że nie powinny się wbijać, aczkolwiek tutaj tyle tych nitek było,
w tej bawełence, że no zdarzało mi się, ale nieważne, poradziłam sobie. Zestaw kupiłam w sklepie, właściwie na targach, ale w sklepie Motkomania, jeden z moich ulubionych sklepów w ogóle budkowych z Gdańska. No i tak, to tyle o moim pierwszym projekcie i takim zaczęciu, powrocie do dzianin. Za chwilę opowiem Wam o kolejnym projekcie. Drugim moim projektem skończonym w miesiącu lipcu to są skarpety. Ja w ogóle zabierałam się do skarpet jak przysłowiowy pies do jeża i dalej zabieram się do nich po prostu z taką dozą niepewności i w zasadzie strachu. I to jest projekt, który zrobiłam w ramach KAL-u pod tytułem Soksy Czempikowej. Jestem zachwycona tym KAL-em, dlatego że w zasadzie to nie było, oprócz tego, że robiłyśmy wspólnie te skarpety, to Ewelina przygotowała cały zestaw filmów, jak je robić, bo metoda nie była taka tradycyjna. Najpierw robiłyśmy tubę, potem ją przecinałyśmy, potem dokładałyśmy piętę, wcześniej jeszcze palce, no takie różne cuda, inny sposób, ale rzeczywiście jestem z siebie dumna, ponieważ mam zaczętą jedną skarpetkę już od grudnia i nie mogę jej skończyć, oczywiście w tradycyjny sposób, ale muszę powiedzieć, że robienie tych skarpet tą metodą tuby sprawiło, że troszeczkę zmalał ten strach, bo ja chyba nie radzę sobie z tymi opisami, jest to dla mnie duży problem, ale teraz jakoś tak po tej sukience, którą zrobiłam z opisu z gazety, jakoś tak bardziej mam taką chęć do tłumaczenia z polskiego na polskie, no wiecie o co chodzi. I do tych skarpet użyłam Drops Fabel, dwa kolory, ten granat, to jest taki no granat, nie granat, i taki melanżyk. O, mało tego, ja nawet próbkę zrobiłam, spójrzcie, i nie wiedziałam, jak się robi próbkę na okrągło, wiedziałam, że skarpety będę robiła w okrążeniach i zrobiłam próbkę również w okrążeniach, zamiast takim sposobem, no tak jak się próbkę robi. Teraz już wiem, jestem doedukowana, oczywiście dużo się zmieniło przez te prawie 50 lat, jak ja druty miałam ostatni raz w ręku, więc teraz się edukuję i nie powiem, wszystko poszło do przodu, trudno, żeby druty zostały w PRL-u, sposoby różne, ale fajne to jest i coraz bardziej mi się podoba, te nowe rzeczy, no lubię. Także to jest drugi projekt, skarpety dla męża, trochę za dużo wyszły, ale do spania będą dobre, także jestem zadowolona. To jest mój drugi projekt, a za chwilę opowiem Wam o trzecim projekcie. A trzecim moim projektem na drutach jest KAL test organizowany przez Dagnę Zielińską pod tytułem My Peony Dress. I ja wybrałam kolor naturalny, to jest 10-15 bodajże, od Sadness Garn, taki kolorek, to jest włóczka linę i zaraz Wam powiem skład. 53% bawełna, 33% wiskoza i 14% len. I muszę Wam powiedzieć, że tą sukienkę robię i końca nie widać. Pokażę Wam jeszcze, na jakim etapie jestem. W zasadzie dzisiaj chcę ją skończyć. Tyle już jej mam. O, tyle. To tak wzdłuż może. Tak, i tutaj jest góra, będą jeszcze ramionczka. Tą sukienkę możecie bardzo łatwo znaleźć wpisując hashtag MyPeonyDress. Bardzo dużo dziewczyn ją robi z różnych kolorów, po prostu chyba z wszystkich kolorów, jakie ta linia włóczki ma.
I teraz tak, włóczkę kupiłam w sklepie Między Drutami we Wrocławiu. Druty używam takie też kwadratowe z Adi. One są takie karbowane, nie wiem czy one są faktycznie, no są kwadratowe. Z Adi to są 4. I muszę Wam powiedzieć, że o jednej bardzo ważnej rzeczy, to znaczy przynajmniej dla mnie bardzo ważnej. Otóż fajnie się przerabia tę sukienkę na takiej krótkiej żyłce. Ta żyłka razem z drutami ma chyba 40 cm i to jest super, ponieważ jak sobie siedzę, to sobie tutaj tylko przerabiam i mam wszystko jakby w zasięgu dłoni, jednej i drugiej. Ale do mierzenia jest kłopot, więc wymyślono, na pewno dziewczyny, które dziergają, wiedzą, ale dużo dziewczyn nie wie. Wiem, że dużo pań nie wie. Są takie żyłki silikonowe. Ja te żyłki kupiłam również na targach w Gdańsku, jak byłam, w sklepie Motkomania. I pokażę Wam, o co chodzi z tymi żyłkami. Żyłki są w różnych rozmiarach. Zazwyczaj jest jedna, chyba są pakowane po 3 albo po 4, nie wiem, po 3. Ja mam 3 takie żyłki. I one są, jedna jest zazwyczaj taka dosyć długa, nie wiem, ma chyba z metr, ja mam no, z 1,50 m, 1,60 m ma taka żyłka. I teraz tak, wbijacie sobie tą żyłkę na czubek drutu, tak dosyć, o, to się trzyma fajnie. I teraz możecie sobie spokojnie zdjąć te oczka na żyłkę, przymierzyć większy obwód, prawda, niż te 40 cm, a potem znowu tym samym sposobem wciągnąć delikatnie na drut. Ta żyłka się dosyć fajnie też ściąga, ale jest mocna. Ja już 2 razy mierzyłam tę sukienkę i jeszcze sweter taki, który następnym razem Wam pokażę. I rzeczywiście ta żyłka, bez tej żyłki nie wyobrażam sobie już teraz żadnej robótki dziewiarskiej, żadnej. Także tak, dzisiaj mam zamiar skończyć, bo jeszcze mi zostały szeleczki i ramionczka i jeden kłębek mi został do wyrobienia, a sukienkę będę nosiła z Sofik Scarf i zakupiłam też w sklepie Między Drutami Pintę Pascali, taki czerwony kolorek i będzie do granatowej jeansowej kurtki, jak znalazł, tak pin-upowo trochę. Także to jest ten projekt, który też w ramach KAL-u, który jeszcze trwa, do 10 sierpnia jeszcze ten KAL trwa, ale ja chcę zrobić wcześniej. To jest kolejny projekt, który jest w trakcie pracy. A na koniec opowiem Wam, gdzie dzisiaj byłam. Albo drzewa, albo kukurydza. A na koniec opowiem Wam o mojej dzisiejszej wycieczce i właściwie ta wycieczka skłoniła mnie do tego, żeby wrócić do nagrywania, ponieważ ja oczywiście, tak jak większość dziewiarek, może nawet zdecydowana większość, jeżeli się czymś interesuje, to zaczynam się doszkalać, no ale też zaczynam kupować produkty, no to jest chyba naturalne. I wróciłam do zakupu gazetek. Tak jak Wam powiedziałam, w tym roku sobie postanowiłam, że nauczę się czytać wzory. I z ostatniej gazetki, którą kupiłam, Wzory i wykroje, wzory na drutach, tak wygląda, czy na druty, wzory na druty, tak wygląda ta gazetka. Zachwycił mnie, nie wszystko, ale 99% mnie zachwyciło w tej gazecie. Ale postanowiłam sobie zrobić taki oto sweterek, ponieważ okazało się, że w mojej garderobie brakuje czarnego swetra. Tutaj jest akurat szary, ale ja postanowiłam, że sobie zrobię czarny. I w opisie przeczytałam, że potrzebuję Rowana, a Rowan oczywiście w Biferno.
A w związku z tym, że ja mieszkam w Pszczynie, a Biferno się znajduje w Kalwarii Zebrzydowskiej, no to powiedzmy, że jest taki rzut beretem, czyli jakieś 60 km, ale no co tam. Więc tak, pojechałam do Biferno i zakupiłam na ten sweter, i już Wam pokazuję, będzie to taki, będę robiła taki melanż i zakupiłam taki Doli, ponieważ nie było Merino 160, jest w opisie Merino 160 od zaraz Austermana, to kupiłam Lane du Nord Doli 125, czarny kolor, taki głęboko czarny, naprawdę przepiękny. I do tego, to już było, Kid Silk Haze Rowana. I ja zakupiłam taki oto kolor, tutaj są dwa, się przyczepiły, już Wam pokazuję, taki oto kolorek czekoladowy, nie wiem czy widać tą czekoladkę, taki oto z taką poświatą trochę może, tak, o, taki kolorek będzie taki melanżyk. No ciekawa jestem. Druty numer 7, więc powinno mi szybko pójść. To takie rzeczy kupiłam. I jeszcze kupiłam sobie Cotton Silk Austermana również, czarny, ponieważ okazało się, że przydałoby mi się również takie bolerko do tych wszystkich sukienek z ramionczkami, które mam, również do tej My Peony Dress, ponieważ no nie zawsze, przynajmniej mnie już wypada chodzić z gołymi ramionami no i tak dalej, wiecie. Więc zakupiłam kilka motków Austermana Silk Cotton, czyli to jest bawełna i jedwab. Tylko jak to jest? 70% bawełna i 30% jedwab. Także tak, kupiłam sobie takie i będę tworzyć sama takie bolerko, bo jednak prościej mi jest chyba samej coś wydziergać na siebie niż znajdywać te opisy, chociaż bolerko to w sumie troszkę dłuższe, krótsze, to nie ma różnicy. I jeszcze zakupiłam jedną rzecz, ponieważ bardzo mi się podobały zestawy w Biferno, to zakupiłam sobie Rowana takiego i jedwab, czyli to jest Kid Silk Haze 70% mohair i 30% jedwab, a tutaj jest 100% jedwab. Zaraz otworzę to, zobaczymy co to jest. Błyszczy się. No może być fajne takie połączenie. Tego jest bardzo dużo. Zaraz może tutaj jest jakaś karteczka. Nie. Zaraz tutaj wyrzuciłam, pewnie tu jest. Tego jest 1250 metrów, 100 gram. Także no sporo tego jest. No tego jest oczywiście mniej, po 25 deko. No, ale tak, będę coś tworzyć. No i w zasadzie to wszystko. Tak się złożyło, jak się złożyło. Rok mnie nie było, ale jestem. Myślę, że teraz będę się starała dosyć regularnie nagrywać filmy z postępu prac, ale i nie tylko, ponieważ ja troszeczkę zarzuciłam patchwork, może na chwilę, może na dłuższą chwilę. Zajęłam się ceramiką i faktycznie ta ceramika pochłania mi dużo czasu, ale i dzierganie mi pochłania dużo czasu, bo jak się chce coś wydziergać w miarę szybko, no to trzeba się do tego przyłożyć i trzeba ten czas na to poświęcić. No to tak, myślę, że jak na pierwszy raz, gdzie mnie nie było prawie rok, to i tak będzie długi film. Ja Was serdecznie pozdrawiam z mojego ogródka. Chciałam wykorzystać ten czas słonka, bo wczoraj tak strasznie lało,
Mam tutaj moją biłkę, oczywiście wiecie, że ja mam samojeda od 2 miesięcy dorosłego i ona tutaj tak no trochę przeszkadza, tak? Chodź tutaj, chodź tutaj, hop, hop, darze, o tak, no pokaż się, o jaka ty jesteś piękna, pokaż się tutaj tak do kamery, zobacz, niech cię zobaczą, tak, gwiazda YouTube'a rośnie. Tak, oczywiście głaski, tylko głaski są najważniejsze, tak? No właśnie. Także z tego miejsca chciałam Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić. Życzę Wam przepięknego wieczoru i do zobaczenia niebawem. Jeżeli Wam się kanał spodobał i te treści, które publikuję, zostawcie łapkę w górę, zostawcie też komentarz. Będzie to dla mnie taką dużą motywacją do dalszych działań. To na razie tyle. Jeszcze raz pozdrawiam Was z mojego ogródka. Trzymajcie się, pa!